Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj mam trochę czasu, jestem w gołębniku rozpłodowym. Będę przeglądał gniazda, gdzie co trzeba zaobrączkować, a przy okazji nagram kilka moich par rozpłodowych, ponieważ miałem tam w komentarzu pytania: pokaż gołębie rozpłodowe, pokaż pary rozpłodowe, powiedz coś więcej o tych gołębiach rozpłodowych. No więc tutaj ten niebieski samczyk, który wychodzi, którego troszeczkę widać, to jest syn szaleńca. Syn szaleńca, czyli i szalonej, moich podstawowych gołębi rozpłodowych, a naparowany jest na samicę. Tam jest linia gołębi Shelens, Binda, czyli Ludoclasens. Tam dokładne pochodzenie musiałbym rozpisać. Ojciec, rodzina z wielkimi sukcesami w kategorii A, w kategorii B, także na skalę Polski, na skalę okręgu. I właśnie tego się obawiałem, robię ten przegląd, bo był zapracowany tydzień i są takie młode, zaraz je zaobrączkuję, ale one nie były obrączkowane jeszcze. Tata to brat 7. lotniczki Polski z mojej linii gołębi. Mamusia jest z Vandenabele, Ludoclasens, ale biją. Mówię, po jednym samcu lotowym, którego wycofałem do rozpłodu. Na przykład w takim miejscu gniazdko uwiła sobie para gołębi, dwa oryginały od Pielesiaka, naparowane tak, żeby ze sobą pasowały, przez niego na jego linię super czempionów. Jak jest wie, na Shelensy, coś tam Shelensy i... a nie pamiętam, jest w rodowodzie, pamiętam, że tam jest linia Shelens, chyba Super Dochmen. Tak to wygląda. No, a tu są takie młode do odkładania. Chyba samiczka, ale ładnie wygląda. Które będą odkładane, wysyłane, odbierane i do mnie też będzie. Z takich ważnych par, najważniejszych, to tu jest mój szaleniec. Spojrzymy mu w oko. Mój szaleniec. Szaleniec, ten oryginalny ojciec wszystkich. No, także ma kolejne jajeczka i ma się bardzo dobrze. Tu też malutkie szelensy wyklute. Tu młodziaczek po synie szaleńca, dwójka. Samiczka jest płoworuda. Będzie samczyk i samiczka, albo dwie samiczki. To jest wnuki szaleńca. Tak jak powiedziałem, te młode dostaną, tu wybrałem im specjalne obrączki 477. Wow, jeszcze mi spadła. Wracaj tu. Jedną ręką 477 i 474. O, to będą po ciemnym. Sam był lotnikiem, siostra 7. lotniczka Polski. Podane są na ojca. A zaobrączkujemy, mam nadzieję. Bezproblemowo udało się zaobrączkować. Idziemy dalej. Nie wyskakuj. Może będzie parka, samczyk i samiczka. O, tu jest tatuś tych młodych, chyba z tą samiczką. Nie, to nie jest tatuś, pomyłka. To inny goni na kolejnej. Masz wyżej? Czy niżej? Tu jest dziecko tej dwójki, to też ze sztoli. A tu jest domowe przedszkole. Tam pokazywałem, jak to odbywa się u kolegi, u mnie podobnie. Zrzucam na ziemię i one tu są, się karmią, patrzą, uczą się jeść do szczepienia i na swój gołębnik, na WG i na inne gołębniki i dla ludzi. Tu jest młodeczek. Jego brat był najlepszym lotnikiem oddziału, oczywiście starszy. I jego półbrat, można powiedzieć dokładnie,
i drugi półbrat był 15 lotnikiem Polski wcześniej. A tata jest rudy. Biała ludoklasenska. Też za niedługo do obrączkowania. Chyba samczyk i samiczka. Będą białasy znowu. To jest 100% ludoklasens. Naparowana na syna szaleńca. No i tutaj dwa młodziaki. Jakby to powiedzieć, ojciec to syn szaleńca, a matka to matka trzeciej lotniczki okręgu w kategorii B. O, mamusia fajne, tam są kubusie, szaleńce do obrączkowania, także obrączkujemy. Tutaj mam ciekawe, ale pechowe młode. O, tu ciemny. Przepiękny siłacz. Chyba samiczka chociaż. A tu jest złoty. Jaki kolor. Normalnie. O. Piękny kolor. Przepiękny. Taki płowy. Jaki będzie młodziaczek. Prześliczny. Torebka z obrączkami pusta, a gamonie potrzebują wody, trzeba wodę przynieść. Nie nagrywałem wszystkich młodych, bo to czas zajmuje, jak widać, i wody brakuje, i karmienia więcej. Trzeba pracować przede wszystkim, ale coś tam jak pokarmię, to resztę pokażę. Jeszcze coś dogram. Nowa paczka obrączek przyniesiona do obrączkowania, a do picia rozpód dostał mleko. Takie to nie widać, czyli widać taka szara woda, bo to jest dodane mleko do wody. Dobra, idziemy kolejną porcję naszykować. Od razu słychać młodziaki jak piszczą. Także idę, pokażę wam to mleko. O, to jest to mleko. Zakwaszacz z kwasami. Profit Taube. Także biorę. Tego jest takie białe. Jedną ręką ciężko. To jest 40. To jest na jakieś 8 litrów wody. Do tego jeszcze coś na wątrobę dostaną. Znaczy w sensie takiego wspomagania, to też starym jest potrzebne. Witaminka. I zalejemy wodą. O, i gotowe. Dzisiaj straszy, czy nie będzie wiosennej burzy. Bo dzisiaj ile? 27 stopni w dzień. Więc troszkę jest temperatura. Ja mówię, nie ma codziennie czasu nagrywać. Tu jest pusta butelka Zawi witaminy i aminokwasy. Niestety się skończyła. Zużyłem całą. To już jest puste. To podawałem. I to dezynfekcja. Dezynfekcję zrobiłem gołębiom lotowym. Tym preparatem 4-8 dni, parę dni pod rząd im to podawałem. Jeszcze troszkę dostało, a to jeszcze gołąbki to dostaną też w rozpłodzie, bo wystarczyło. To się zużyło, a to jeszcze jest. Tutaj kolejne domowe przedszkole. Młodziaki
młodziaki, Szymelka. A połowy gdzie się schował, gdzieś tu łazi. Tak wyglądają. Tu opis par. Tu jest Porszak. Porszak. Tu jest Gryt. Co dalej? Tu jest. Ma małe młode z Dakara pod długi dystans. Tu są. O, już wyskakują. O. To są Sztolo. Piękny czerwony. Jest piękny połowy. To są kuzyni, znaczy to jest rodzeństwo, jeszcze mi to spadło. To jest rodzeństwo, a tu kuzynostwo do nich. O. Tak wyglądają. Tu porszaki. Tu też porszaczka. Nie, tu drugie gniazdo ma. Tutaj też ma drugie gniazdo. Tu babcia ruda z 13 roku. Tu się chyba kolejne mędrysy wykluły. Dokładnie. Są. Mędrysa Pitbull. Pitbull. Sztolek. O, samiczka to będzie chyba. Dziewczyna. Kolejny. O, albo to będzie samczyk, a to samiczka. A te czerwone są piękne. Piękniuś. Tu gdzieś ten połowy musi być. Tu też wyklute. Tam wyklute. Wszystko poklute. Tu jest połowy. Tu jest połoweczek. Idź. To jest połowy. Samiec. A to Szymelka samiczka. 23 kwietnia będą wysyłki. Kuriera mam, zapomniałem powiedzieć. 23 kwietnia kurier pojedzie z gołębiami. Tu dalsze opowiadanie o młodych. Tutaj Pitbull, Kitel, tata, wnuk, Kitla, matka, wnuczka Pitbulla. Na sprint takie młode, taka para. Tu malochy wyklute. Grime linia, czyli córka pierwszego konkursu 700 km. Najlepsze lotniczki rocznej Polski. Razy, żebym nie pomylił, Queen Bruxelles. Dziecko. Pierwszy konkurs w 2 strefach z lotu 1000 km w upale. 30 stopni, 1050 km. Także dziadkowie z jedynkami z maratonów 700, 1000 plus. Córka 901 i 5. lotniczki Polski w kategorii C. Linia Hansa Hirna 776. Tutaj Porszaki, wnuczka Porsche i najlepszy lotnik oddziału. Córka 4-krotnego reprezentanta okręgu. Sparowana. No kapitalna para, nawet nie będę mówił. Z rudym ojcem, super lotniczek. Naprawdę rewelacyjna para. I dziecko zeszły roku, można powiedzieć, 4 razy u mnie pierwsze.
Nie, co więcej chcieć. Rico, słynne Rico. Rico razy Sagan. Rico i Sagany. Dakary. Dziadek i babcia złoty i srebrny medal olimpijski. Od tych młodych, czyli ojciec bezpośrednio jest dzieckiem olimpijczyków. Matka trzecia lotniczka okręgu. Chyba wystarczy. Żynoklikę razy Kubusie. Tu są rude palarskie. Rudy razy palarski widzę, wyklute. Skorupka. O, jak widać moja lotniczka jeszcze z tipesem. Także na tym zakończę ten filmik. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot, ja ile dalej dawać wodę, karmić. Mam nadzieję, że kolega, który chciał, żebym pokazał trochę gołębi rozpłodowych, będzie usatysfakcjonowany. Do usłyszenia na kolejnych filmach. A tu na lotowym byłem u kolegi, pokazać wam, jak to kolega robi, który ma świetne wyniki w lotach. Ja robię tak samo, ale gdyby ktoś myślę, że jak ktoś jest kilkukrotnym mistrzem okręgu, to można bardziej mu wierzyć. A ja też tak robię, że zrzucam sobie młode na ziemię i na ziemi wszystkie je karmią, tylko tu te młode nie są równe i fajnie będzie tych najstarszych się pozbyć. 23 jest wysyłka, może ktoś wcześniej przyjedzie. Ktoś się zapowiadał teraz między świętami na święta. To te najstarsze już są samodzielne. Fajnie byłoby się ich pozbyć, żeby te mniejsze nie były wyżerane, bo ja mam nierówne te młode i to jest trochę minus. Są starsze, młodsze. Jedne są jeszcze w miskach. Jakby te starsze udało się pozbyć, to te młodsze... Dla mnie to jest wygodne, że są w różnym wieku, bo po prostu hodowcy w różnym wieku chcą sobie odbierać i po prostu to jest wygodniejsze do wysyłek. Naraz wszystkie młode to fizycznie nie da się wszystkich rozlokować, że tak powiem. Gołąbki na oblocie. Witam serdecznie wszystkie razem na oblocie, bo jeszcze mam gniazdówkę, można powiedzieć. W środku gołębnika nic nie ma. Przedziały są pootwierane. Tu nie gnieździe. Gdzieś jajeczka, gdzieś mniejsze młode, a tam w dole są młodziaki. Są też pojedyncze gniazda, gdzieś są mniejsze. Gdzieś się coś spóźniły. Tu są większe, a na ziemi są największe. O, tutaj jaki czerwony. Piękniś. A tu rudy będzie. Będzie rudy. Będzie jakiś szary rudy. Będzie piękny. Tu też jest samiczka. O kurde. Nie zaobrączkowana. Ale jakoś damy radę. Chyba się to uda zaobrączkować. O, wszystko się udało. Największe młode to tu chyba na przedziale są. Najbardziej równe. Tu już jest wszystko takie, że szłoby zabierać. O. Samiczka. Mocne skrzydło. Czuć. Czuć już jest mocne skrzydło. Tu jest płowy rudy. Też samiczka będzie. To już jest naprawdę takie fajne domowe przedszkole. O, aleś mnie obesrało. Ojej, kupeś zrobił na mnie. O, kolejny w rogu. Minimalnie mniejszy, ale mówię, 23 będzie wysyłka. To tu
kawałek kupyć się do dzioba przykleiło. No mam też rudzielca. To jest piękny okaz. O! Takich kolorowych jest mało, trochę młodszy. O, nakarmiony. Wszystko gra pięknie. Tu jest najmniejszy na tym gołębniku. Sztolek, stry. Nie no, w sumie bym oszukał. Kilka jest takich malutkich. One będą po pierwszym locie w weekend majowy. Do odbioru też parę jest takich mniejszych. A są młode do odkładania. Jeszcze w gnieździe siedzi, wrzucimy go. Następny. Na ziemię. Taka rola teraz hodowli, że trzeba przejrzeć, potem się przez przypadek zobaczyć, czy poobrączkowane, czy jakaś obrączka gdzieś nie spadła. Też się zdarza czasami. Na ziemię. Nie wszystkie są na ziemi. Spiska koło oka. Tu trochę młodszy, tam niewiele, to kwestia 3 dni, kwestia 2-3 dni się sytuacja rozwinie. Trzeba robić przegląd, bo taki młody okazało się, że bez obrączki jest. Jak ktoś nie wierzył, muszę prawie go zaobrączkować. I 2 w gnieździe bez obrączki. No, może jeszcze dam radę, bo niestety też tak czasami to wygląda, że się coś przegapi. To jest samiczka, zobaczymy, czy samczyka dam radę. No, udało się, teraz jeszcze drugi z gniazda. Ojej, a drugi to chyba samiec. Drugi to chyba samczyk. Samczykiem może być ciężej. I zaobrączkowany. Kurczę, cały czas się im przeglądałem. Najfajniejszym młodym, którym się przyglądam, a potem zapominam ich. Głaskam, a potem zapomnę zaobrączkować. Ale jest zaobrączkowany. Nie było łatwo, ale się dało. Samczyk, a druga samiczka, parka jest. Trzeba te młode poprzeglądać, czy mają obrączki, bo jak widać czasami coś się... A jeden tu był. Ominie. Dziękuję za uwagę, dobry lot, do zobaczenia na kolejnych odcinkach.